Toyota zrobiła coś niesamowitego moim zdaniem, bo w obecnych czasach, takich zielonych czasach i w ogóle jako marka Toyota, która produkuje bardzo dobre hybrydy oczywiście i tak dalej, Toyota wypuszcza małą rajdówkę, która w zasadzie prosto odpakowując ją z pudełeczka może jechać na rajdowe OS-y. Partnerem tego odcinka jest sklep opon.com. Auto jest wyposażone aktualnie w zimowe opony marki Wredstein. Mamy 6-stopniową manualną skrzynię biegów. Przedni i tylny dyferencjał typu Torsen. Mamy silnik o pojemności tylko 1,6 litra, turbo doładowany i uwaga, 3-cylindrowy. 3-cylindrowy silnik, tak. Moc seryjna 261 koni mechanicznych. Wszyscy się śmiali, że oj, sam się śmiałem, że nie, gdzie 3 cylindry, to w ogóle co to ma być? I powiem wam, że jak zacząłem tym autem jeździć, to o, jak on się fajnie słucha. Jaka radocha. Jest bosko, jest bosko. Trzeba go wyczuć jeszcze, ale pierwsze kółko bardzo pozytywne. No i ten naprawdę świetny napęd na 4 koła. Możemy tym poszaleć, szczególnie w takich zimowych warunkach, jest petarda. A teraz czas na małą reklamę. Jako partnerzy tego wyjazdu wspólnie z marką Wredstein przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Od teraz możecie zgarnąć nawet do 140 zł gwarantowanego zwrotu za zakup opon Wredstein. Szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie, a ja przy okazji chciałbym Wam przypomnieć, że kod Stradale da Wam zawrotne, przepotężne, jakby to Kickster powiedział, dodatkowe 25 zł zwrotu, także wbijajcie na sklep opon, a teraz wracamy do dzisiejszego odcinka. Teraz Wam powiem pokrótce, co zrobiłem z tym samochodem. Tak jak widzicie, dach jest karbonowy. Toyota stosuje dziwny patent, ponieważ ten dach jest z tego CFRP, czyli taki ten forged carbon wymieszany z jakimiś tam kompozytami innymi i tak dalej. Natomiast ten dach fabrycznie nie jest jakoś ładnie wykończony i na niego Toyota nakleja folię, która przypomina karbon, taką okleinę pseudo z Allegro. To tak wygląda, strasznie to wygląda. I można zrobić taki patent, bo my to całe auto okleiliśmy folią PPF, zabezpieczony jest porządnie, całe nadwozie. Zerwaliśmy tę folię od Toyoty, no i wtedy nam się ukazuje pięknie, tak jak widzicie, ten daszek. Trzeba było to zeszlifować, wyrównać. On i tak nie jest idealnie jeszcze równy i na to położyliśmy przezroczystego PPF-a i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Teraz przed podróżą do Szwecji założyliśmy chlapacze. Jeden już zgubiliśmy. Założyliśmy z firmy Cusco bądź Casco, różnie to ludzie wymawiają. Japońska firma, tutaj takie ucho do holowania i ma teraz akurat oponę zimową. My będziemy tutaj testować różne opony, łącznie z kolcami i tak dalej, więc na felgi proszę nie patrzcie, bo fabrycznie w tym pakiecie Sport on wychodzi na kutych, bardzo lekkich i bardzo mocnych felgach. I to jest też niewątpliwa zaleta i teraz te felgi na rynku wtórnym chodzą w jakichś astronomicznych kwotach, typu 20 parę tysięcy za komplet, więc też nawet żal mi było ich zabierać tutaj pod kolec. To jest pan Bober i on załatwi Wam 25 zł rabatu na komplecie opon Wredstein, jak kupicie je gdzie? Na sklep opon.com, także wbijajcie i korzystajcie z rabatu. A jakie hasło? Hasło? Stradale. Stradale. Zapraszamy. Cały układ wydechowy został zmodyfikowany, jak to u mnie, bo samochód fabrycznie jest wyposażony w GPF-a i jest dosyć mocno zdławiony tym GPF-em. Wiadomo, że z 3 cylindrów zawsze ten dźwięk jest taki dziwny, niezbyt okazały. No i tutaj jest kompletny układ wydechowy od MG Motorsport. Patryk z PG Performance nam to montował i pomagał też ogarnąć wszystko w tym Yarisie. Układ jest kompletny, już tak zrobiony na przyszłość. Czyli jest downpipe, frontpipe ze sportowym katem, jest usunięty ten GPF i końcowy tłumik jest na klapach sterowanych pilotem. Brzmi to, uważam, że całkiem ciekawie. Fajna jest opcja, że możemy sobie to właśnie wyciszyć w trasie, wtedy brzmi podobnie do serii. Jak jedziemy na odcince, to takie fajne strzały się pojawiają, prawie jak w wórcu. No i to, co jest najważniejsze, to uwolnienie tego układu wydechowego na seryjnym programie bez zmiany absolutnie niczego więcej daje nam już około 20 koni mechanicznych więcej. Jeszcze go nie hamowaliśmy,
ale myślę, że powinien już tam koło tych 280 koni teraz pokazać. My dodatkowo zamontowaliśmy tu też zestaw rozpórek od Cusco, japońskich. Są to rozpórki podłużnic z przodu, z tyłu. Mamy też stabilizatory grubsze, twardsze. No i samochód faktycznie zaczął się jeszcze bardziej słuchać i lepiej prowadzić. I on naprawdę wygląda fajnie, agresywnie. Zobaczcie na ten zderzak. Tutaj wloty do chłodzenia hamulców i no dużo takich zabiegów, takich mocno sportowych, wyścigowych, rajdowych i to jest fajne. Mamy też bardzo fajny hamulec. W serii naprawdę wystarcza, jak nie użynamy ostro gdzieś tam po jakichś asfaltowych torach. A ten samochód też równie dobrze może latać sobie po szutrach. On ma takie, no w miarę sportowe te fotele, nieźle trzymają na bok, ale siedzi się jak w Jelczu dosłownie. To mi bardzo przeszkadzało. Jest też zestaw dedykowany włoskiej firmy DNA. Udało nam się go zdobyć i zamontować. Obniża o ponad 3 cm fotel kierowcy. No i nawet w kasku już ja bym się mógł tu zmieścić, chociaż i tak jest dosyć wysoko. Drugim problemem jest to lusterko wsteczne, które też tutaj zostało podwyższone. Jest dedykowany taki kit, który nam je podnosi, bo to lusterko normalnie jest tutaj, fotel standardowo jest wyżej, nie widzimy tu nic, bo ten ekran od nawigacji jest dosyć wysoko, lusterko nisko i bardzo nam zabiera pole widzenia, więc obniżyłem fotel, podwyższyłem lusterko. To jest taki must have, każdy GR Yarisowiec to praktycznie stosuje. No oczywiście niektórzy idą grubiej i zakładają kubły i tak dalej. Ja jeszcze nie wiem, jaki jest dalszy plan na to auto. Na razie się cały czas w nim coraz bardziej zakochuję, więc pewnie kolejne mody wlecą. Właśnie niby żadnych modów tu nie było, tylko niby wydech, rozpórki i tak dalej, a co chwilę mi się przypominają jakieś pierdółki, które już tutaj zrobiliśmy. Jeszcze taki short shifter od firmy AirTech. Uważam, że to chyba jest najlepszy mod do GR Yarisa. Stosunek wydanych pieniędzy do efektu osiągniętego. 300 parę złotych. Kawałek takiej blaszki, takiego metalu, takiej kostki, którą wpinamy tam na końcu tego cięgna od skrzyni biegów. Trzeba tylko wyjąć puchę filtra powietrza, tam to wpiąć, pyk i skok dźwigni biegów skraca się nam tam o 60 parę czy tam 70%. Zobaczcie, jak teraz te biegi chodzą. Króciutko, pewnie. I jest prawie jak w Porsche GT3. To jest mega rzecz. Bardzo tania. Nie znam jeszcze wad aż tak wielu, tylko te zasłyszane od użytkowników, że skrzynia biegów często ulega awarii, że tam zgrzyta dwójka i tak dalej. Te skrzynie są wymieniane na gwarancjach, że napędy przy ostrym butowaniu na torze też się rozłącza ten napęd, przegrzewa. Na pewno jest trochę tych wad, ale na razie ja jeszcze ich nie stwierdziłem, bo to auto dopiero jest w zasadzie dotarte, więc zobaczymy, jak to będzie się zachowywało dalej. Natomiast troszeczkę mnie korci ta sekwencyjna skrzynia. Mam nadzieję, że się mi uda z Przemkiem przejechać i zobaczę, jak to działa, więc jeśli by się tu skrzynia zepsuła, to pewnie wleci sekwa. Jedziemy. Powiem Wam, że naprawdę nie pamiętam, kiedy miałem tyle frajdy za kierownicą na śniegu. Jadę teraz na zwykłej zimowej oponie. No, może nie takiej zwykłej, bo na Wredstein Windtrack Pro, która jest naprawdę, nawet w takich warunkach, świetna. To, co jest fajne, ma też taką duszę rajdówki. Przypominają mi się czasy, koniec lat 90., początek 2000. Najlepsze auta, takie z krwi i kości analogowe, czyli Evo 6, Subaru oczywiście, WRX STI. Kto z nas nie miał na plakacie takich aut? Słuchajcie, to auto się tak słucha, że mimo moich niezbyt wielkich umiejętności to czuję się jak rasowy kierowca rajdowy. Napęd mam w trybie track, czyli 50/50 rozdziela równomiernie na obie osie. Tak jak widzieliście, ani razu nie musiałem go podcinać ręcznym. Mogę zrobić napęd w trybie sport, tak jak teraz, no i wtedy 70% jest na tyle. No i dupę nam wtedy tak zarzuca jak w jakimś driftowozie. No i powiem Wam, że na tym takim kompletnym, fajnym układzie od MG, na otwartych klapach, tak jak słychać, naprawdę w ogóle nie przeszkadza, że to są 3 cylindry. Ma swój charakterystyczny, fajny dźwięk i ta odcina, którą łapie, daje takie fajne strzały z tyłu. Przy dobrze rozgrzanym wydechu nawet i jakiś tam ogień się może pojawić, jakieś marcheweczki. No powiem Wam, że jest taki fan w takim małym, miejskim, damskim samochodziku, można by rzec. Niby Toyota Yaris, nie. To jest Toyota GR Yaris. Te 2 literki naprawdę bardzo dużo zmieniają. Zmieniają w zasadzie wszystko.
No jest to po prostu maszyna do dawania najwyższej jakości frajdy w stosunkowo rozsądnej cenie. Co, duże straty? Nie wiem czy duże, no na pewno przedni ten atrapa. No to z wczoraj jest, to nie z dzisiaj. To płyta karbonowa uratowała samochód. Ja pierdzielę, ale super ta sekwa. Jest fan z tą sekwą. Widać po naszych głowach co się tu dzieje. Ale jak on się trzyma skubany na tym kolcu. To nas ratuje. To jest mój ulubiony zakręt. O. Ja pierdzielę, jakie przeciążenia normalnie. No to jest mój pierwszy raz. Trochę plastików już zgubiliśmy, ale mechanicznie jest wszystko. Ale to jest, no kurczę, jak prawdziwa rajdówka, no te dźwięki to są... No właśnie, wiesz, ja wychowany jestem na Colin McRae. No dokładnie, ja to samo, nie? A z tą sekwą da się w miarę na co dzień jeździć? Ja jeżdżę nim na co dzień, tak? Tak. A w takim ruchu miejskim też? Ze sprzęgłem wtedy, Ze sprzęgłem, jak tak? wolno. A jak jedziesz, wiesz, przyspieszasz, nie musisz mocno, ale musisz zdecydowanie przyspieszać, tak, wtedy tak. sobie zmieniasz, wiesz, Aha. jak w rajdówce. Zacząłem od wydechu, czyli jak Rapowicz najpierw poszedł. Okej, ale końcowy? Czy... Sam końcowy Sam poszedł, końcowy, sam okej. poszedł na tylko końcowy. Coś tu się wydarzyło. Końcowy. Czyli GPF-a wszystko masz jeszcze, tak? Już nie, Aha. już nie, ale GPF-a wymusiła, ucięcie GPF-a i wymianę katalizatora wymusiła instalacja Moteka. Po prostu od wysokich temperatur katalizator się wypalił, Czyli GPF się wypalił. uwolniony już jest. I uwolniony, Milteka założyłem prosto od turbo w jednym kawałku do Akrapowicza. Okej, no to fajnie. To jest wydech. I masz ten komputer sterujący Moteka, tak? Motek, w którym mam ustawionych dwie mapy, de facto 300-350 koni. No i zaczęły się problemy wtedy z temperaturą również. Więc wtedy wjechała dodatkowa chłodnica oleju. Ją teraz widać po tym małym tutaj crashu z zaspą. Dziękujemy, że na potrzeby nagrania pozbyłeś się kratki. Tu jest dodatkowa temperatura oleju. Okej, dobra. No i oczywiście też wymieniłem intercooler na większy, na RTK. Dobra. Jest też Eventuri Dolot. To ja go muszę zobaczyć. Tak, on jest ładny, bo on jest ładny. Wygląda. Ale i piękne dźwięki wydaje, bo to jest znowu syczenie. Jest też jeszcze separator oleju, jak widzicie, puszeczka. Separator oleju, który zbiera jakby zużyte frakcje. Jasne. A właśnie, opowiedz mi, bo jedziesz na 15 calach na kolcu. Tak. Trzeba było to zmodyfikować. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Malutka Po pierwsze tarcza? trzeba tarczę zmienić, nie? Bo zacisk widzę został. Zacisk tak? jest ten sam, trzeba zmienić tarczę, trzeba zmienić jarzmo i to jest minimum z minimum. Tarczę można kupić normalnie oryginalną od GR Yarisa z RC sprzedawanego w Japonii. W ASO normalnie sobie zamawiasz. W tydzień jest. Proszę. Są inne też klocki hamulcowe wtedy, bo mniejsze. Jest inna osłona tarczy, bo jest mniejsza. I trzeba dobrze dobrać felgę, żeby wahacz, bo tu wahacz jest problemem, żeby wahacz przy obciążonym samochodzie przy dobijaniu nie obcierał felgi od środka, ale ja to rozwiązałem w ten sposób, że wyfrezowałem troszeczkę wnętrza felgi, bo to jest bardzo mocna, bardzo gruba felga Braida taka ze wzmocnieniami. To ja te wzmocnienia w zasadzie usunąłem. Rozumiem. I wszystko jest super. Ale najważniejsza modyfikacja dzisiejszego dnia to jest płyta karbonowa pod samochodem, ponieważ skończyło się jedynie na plastikach, a nie na urwaniu na przykład chłodnicy jakiejś albo miski olejowej. I ona tam też jest wzmocniona, tak? Ona jest zamontowana na frame pod spodem i idzie aż do połowy samochodu. Nie? I co to jest za sekwa? Jakiej firmy? To jest sekwa czeskiej firmy, nie wiem czy umiem poprawnie nazwę wymienić. To jest dawny Caps, o tak powiem. Ile kosztuje taka sekwencja, zdradzisz nam? 70 000 złotych. Ała! 70 000 złotych to jest. No ale co? Chyba warto, co? No najważniejszy, motek i to
must have. Motek też ze 2 dychy, nie? No 20 nawet parę. powyżej, bo to potem jeszcze też usługa jego wystrojenia tak, i tak no dalej, skonfigurowania wedle No to życzenia. myślę, że kurczę, drugi Yaris mniej więcej. Czy to- zwykły Yaris, taki Drugi wypasiony w zwykły. hybrydzie? No tak, ale nie gier, nie gier. Mogę sobie usiąść na Proszę, chwilę? proszę, Muszę proszę. złapać ten feeling tej sekwy i ten widok na ten wyświetlacz. Możesz przegazować, bo jest gorący, bo on nie ma ref limitera, nie? Tak? Jak strzela! Ale to tylko motekiem da się to zrobić. Motek, bo bez ref limitera, no plus jakby cały wydech. Możesz tak ze 2 sekundy przytrzymać na pełnym, to Tak? będzie strzelał, no ale nie za długo. Jo! O kurde, ale mi zrobiłeś dzień. No i ta Motek sekwa i wydech. jest. No. Motek, wydech i sekwa. I wtedy jeszcze dodatkowa chłodniczka oleju. No tak. No i Powiem, 120-130 tysięcy kolejne. Mhm. Nie no kurde, nie będę spał przez ciebie, no. Zarąbiście z tą sekwą. No ja jestem zakochany Ale w to, aucie. to no. tylko świadczy o tym, że kurczę w Yarisie, w GR-ze naprawdę można zrobić wszystko.